No, dzień dobry. Dzisiaj bez okularów, ale nie ma słońca, to mogę sobie pozwolić. No i zobaczcie, mam tu 5 rodzajów hortensji. Raz, dwa, 3 ogrodowe, tak? Jedna drzewiasta i jedna bukietowa. No i czas zacząć ukorzenianie, bo hortensje już kwitną, tak? Najlepiej jak one już lekko zaczynają przekwitać, pędy już wtedy są dojrzałe. Ale w tym roku tak słońce wali, że pędy szybko dojrzały natychmiast i można już ukorzeniać. Tak, żeby ukorzenić, musimy pobrać sobie takie oto pędy, które będziemy ciąć na kawałki i ukorzenić. Pobieramy te pędy z takiej części, gdzie liście są wyraźnie piękne, zielone i zdrowe. Podejdź, Michalina. O, ten listek na dole już ma odrobinę cytrynowy kolor, także on po przycięciu sadzonki może szybko dojrzeć, żółknąć i opaść. Sadzonka będzie się ukorzeniała słabiej. Te liście powinny mieć taki kolor. Tak? Pięknie, czysto zielony. O. Tutaj też już te dwa liście, tak? Lekko są zielone, no, jasno-zielone, ale jeszcze fajne. Pączek już jest bardzo dobrze wykształcony. Tak? I to się będzie nadawało na sadzonki. I tak samo przy wszystkich hortensjach. Nie bierzemy pędów tam gdzieś z głębi krzewu, żeby liście były żółte. Tak, i teraz tak, można sobie przygotować jakieś etykietki, folie, żeby sobie napisać, co żeście wsadzili, bo na pewno na drugi dzień już nie będziecie pamiętać, tak? I ja zacznę ciąć te sadzoneczki, tak? To międzywęźle miało słabe listki, to oberwałem je i utnę sadzoneczkę z pozostałej części pędu. Tak, można to takim okulizakiem, można tapeciakiem. Ważne, żeby narzędzie było bardzo ostre i około centymetra, półtora na doczkę. Żeby łatwo się przyjęło i żeby nie wysychało, ja urywam ten jeden listek, tak? A jak jest liść bardzo duży, to go nawet skracam, tak żeby powierzchnia parowania była mała. Odkładamy tu. Teraz tak, tu nadaje się ten odcinek do wsadzenia do ziemi. Do ziemi będziemy wkładać 3-4 cm, czyli jeszcze zostanie część nad ziemią, tak? I jest ona nie za duża, tak żeby sadzonka miała tak z 8-10 cm długości, nie większa. I taka już jest gotowa do wsadzenia. I następna. Tak, tutaj też obrywam te liście, cięcie poprawiam, bo ono było robione sekatorem, a każdy sekator miażdży odrobinę. Tak, tą część zieloną ucinam nad oczkiem, urywam jeden listek, ze względu na to, że ten listek jest mały, to go nie obetnę. Tak, tutaj mamy za krótkie międzywęźle, czyli możemy oberwać listki i to wykorzystujemy na sadzoneczkę. Tak, i ostatnia to była hortensja ogrodowa, biała. A co przed biurem jest? Kto był, to widział. O, tu sadzoneczka jest krótsza, ale wystarczy nam te 3-4 cm, żeby było do ziemi. Jeszcze oczko będzie nad ziemią. Liść jest bardzo duży, czyli go skracam o połowę. Tak? Widać po cięciu, że narzędzie jest bardzo ostre. I wtedy sadzoneczka nie będzie poszarpana i będzie zdrowa. O. I teraz tak, tu mamy taki fajny wierzchołek, który też można wykorzystać na sadzonkę, obrywając mu większość liści, tak? I będzie sadzonka
z pędu wierzchołkowego. On jest już dobrze zdrewniały. I liście zostawiasz całe. I liście tu zostawiam całe, bo są one nieduże. Teraz tak, tu pani Michalino, poprawiamy cięcie, bo widać, że ono jest po sekatorze zmiażdżone. Tak? Poprawiamy to cięcie, ucinamy centymetr 2 nad oczkiem, 1,5 cm do centymetra i mamy następną odmianę. Tutaj aż za długa ta sadzonka, to musimy skrócić. Tak? Czyli za długa też nie może być. Za długa też nie może być, bo to jest większa powierzchnia do utrzymania rośliny przy życiu. Bo będziemy musieli ją utrzymać przy życiu do momentu, aż się ukorzeni. Tak? O. I teraz tutaj mamy taki wierzchołek, tak? Z zajączkiem kwiatów. To ja zrobię takie coś i będziemy mieli 2 międzywęźla, z któregoś na pewno wypuści kwiaty kopciołem. O właśnie, no widzisz. I tutaj też skracamy to, co ucięte sekatorem, tak? Ucinamy sadzoneczkę, obrywamy jeden liść, tak? To brązowe trzeba odciąć, bo będzie zaraz pleśniało. Tak, skracamy jeden listek, obcinamy, jest, obrywamy, obrywamy, obrywamy i tu obetniemy i mamy sadzoneczkę wierzchołkową. Tak, i teraz ta najładniejsza, tak, to zdrewniałe odcinamy, tak, tu przycinamy, wyjątkowo dorodne. To nie będzie za krótka? Nie, no starczy nam, nie? 3 cm i jeszcze będzie pączek nad ziemią. Ja mówię, że do 8 cm, gdzie 10, nie dłuższa. O, i tu jeszcze nam uzyskamy jedną, a to już z tym kwiatkiem odłożymy. Tak. I znowu. Mamy następny. I następny. Część drewniałą usuwam, tak? Liście obrywam. I mam już zaraz gotową sadzoneczkę. Tak? To ona będzie tu, tak? Wierzchołek obcinamy. Tak? Jeden listek skracamy. Tak? Pączki są. Jest. Następna. Widzicie, może być bez kwiatów, jak macie takie pędy płonne, które wypuściły na wiosnę, bo hortensja mocna, to nie trzeba nawet obrywać sobie kwiatów. Tak? Podzielimy to na 2. I tu obrywamy, będziemy mieli sadzonkę wierzchołkową. Jest. I jeszcze jedna. Tak. O, widzicie? Już chwilę robię. A jaka wprawa? Tu wierzchołeczek będzie za krótki. To trudno się mówi. Nie będziemy płakać. Do kiedy najpóźniej można takie sadzonki robić? Sadzonki można robić nawet do końca września. Tak, czyli tylko z tym, że im później zrobimy, tym sadzonka mniej zdrewniała, tym trudniej ją przetrzymać przez zimę. Teraz hortensja drzewiasta, Anabel, tak? I tutaj to same, te same zasady, tak? Ona ma dłuższe te międzywęźle. Dłuższe ma, czyli ja je skracasz. Dlatego ja je skracam, żeby nie były za długie. Liście ma olbrzymie, to też skracamy, tak? Obrywamy jeden liść z pary, tak? Drugiego skracamy i mamy sadzoneczkę gotową, tak? Tu nam się już ukorzeniacz trafił i to do oznakowania, tak? Do oznakowania. Dobrze. Długie te liście. Ale co zrobisz? Taka odmiana. Ale za to duże kwiaty. Nie? Podobają ci się.
Tak. Sprzątamy zaraz, bo bałagan. Tak, przycinamy piętkę. Tak, ten listek uszkodzony, obrywany. Tego skracamy. Jest sadzonka. Skracamy. Przycinamy. Obrywamy. Jest sadzonka. Tak. Skracamy. Obrywamy. Przycinamy. Tutaj też trzeba skrócić, tak? O, żeby była nie za duża. I ostatni pęd z tej Anabel, tak, tu trzeba poprawić, bo było sekatorem cięte. Skracamy, odstawiamy, skracamy, obrywamy. I to się nazywa sadzonki zielne, tak? Sadzonki zielne, sadzonki półzdrewniałe, jak to woli. Tak, jest różnica między sadzonkami zielnymi a półzdrewniałymi, bo sadzonki zielne są zupełnie z miękkich pędów. Można zrobić pomidory, można zrobić ogórki, można zrobić floksy, tak? A tu już są sadzonki półzdrewniałe, czyli czekamy do momentu kwitnięcia. I te wszystkie... O, to już widać pęd, już nie? Widać, że to jest drewno, tak? O. I mamy hortensję jaką? bukietowe. Bukietowe. Tu, że są małe listki akurat na tym pędzie, to zostawiam je całe. Ale jakby były duże, tak? To... Oj, czekaj. Kwiatko zostaw. Jacek, dobrze, że tam nie było przepaści. Tak, pytaj się. To głośno mów, bo cię potem słabo słychać. Tak, znaczy chciałam się zapytać o to, czy te wszystkie sposoby, bo są różne sposoby rozmnażania tych hortensji, one są podane w naszym poradniku. Tak. Są podane w poradniku i my nie będziemy pokazywać. No to jest kalendarz szczepień i rozmnażania roślin. Tak. Tak, tam macie wszystko podane, co i kiedy. Lekko opisane. Jak ktoś obejrzy taki Przede wszystkim są terminy, tak? jeden filmik, tak, to już będzie się orientował. Są tam terminy, są długości sadzonych, jest pokazana taka przykładowa sadzoneczka, tak, że każdy już się powinien z tego kalendarza wiele nauczyć, tak, i niepotrzebne mu wtedy pokazywanie wszystkiego po kolei. Czy też wystarczy, że zobaczy na przykład raz, tak? Wystarczy, że ja pokażę kalendarza. tu teraz raz, tak, i będzie sobie to już według kalendarza robił. Są jeszcze filmiki na temat szczepienia i rozmnażania, tak? Tylko, że to rozmnażanie dotyczy roślin zimozielonych i roślin iglastych przede wszystkim, tak? Tak. No ale jak ktoś nie zdąży, to będzie miał już na przyszłość. Ale głównie proszę sięgać do kalendarza, tak? I do filmów, które nakręcamy na bieżąco. Na przykładzie jakiejś roślinki z jednej grupy pokażę i już Inne również można inne można w ten sam sposób rozmnożyć. O. No i tak to żeśmy doszli do końca cięcia. I teraz tak. Będziemy zaczynać od tej, co ją pierwszą uciąłem, bo już ranka odrobinę zaschła. Czyli musi chwilę odleżeć. Chwilkę najlepiej, aby odleżało. Ten sok musi się cofnąć do roślinki. Taka piętka odrobinę zaschnąć. Tak, sadzonki najlepiej robić wcześniej rano. Jak roślina ma największą kondycję. Tak, jest napita wodą. I co teraz? Ja jako ukorzeniacz używam kaptanu. Tak, nie dość, że grzybobójczy, to jeszcze stymuluje rozwój kallusa. I takie sadzoneczki, może już sobie wezmę pojemniczek, w którym będę to dźwigał. Tak, moczę lekko piętkę w tym ukorzeniaczu. Tak, czyli kaptanie. Wy możecie kupić sobie ukorzeniacze różnego typu. A czy to jest niezbędne? Czy bez ukorzeniacza? Bez ukorzeniacza też równie fajnie się ukorzeni, ale z tym kaptanem będzie mniejszy odsetek sadzonek, które zgniją. Tak,
kwiata nie będziemy Kwiata sadzić. nie. Nie będziemy sadzić. Dobra. To co? Idziemy do... Idziemy do Michalina. Idziemy do... Czekaj. Tak? Weź. Coś musi sobie poradzić w każdej sytuacji. Tak, tu mam dalej ognisko. I skorzystam z ogniska. O. I pokazywałem wam już, jak przygotować podłoże. I tu takie podłoże mam przygotowane. Tak? O, i będziemy sadzić teraz nasze sadzoneczki. I co, zaczniemy. Tu mamy odcisk, tak, naszego pudełka. Czyli w tej strefie możemy sobie sadzić. Tak? I możemy sadzić wprost do tej przygotowanej ziemi lub do pojemniczków. Z tym, że tak jak te hortensje, trzeba będzie je przechować przez zimę. W tych pojemniczkach będzie gorzej, bo mróz będzie penetrował przestrzenie między doniczkami, a ta ziemia jest bezpośrednio na innej ziemi, która w mały sposób, ale będzie ogrzewana od dołu. Jak jeszcze to okryjemy, to przechowywanie będzie łatwe. I teraz tak, ile mamy tych sadzonek, Pani Michalino? 8. 8. Tak? Robię taki otworek sobie czymś, żeby tego puderku, tak, nie zwalić. 3-4 cm, tak? I do ziemi. Okay? Czyli nie wciskasz sadzonek. No nie wciskam, chociaż mogę też, ale już ten otwór niech będzie taki prawie gotowy. Tak, sadzonki co 5 cm, jedno od drugiej. Nie za rzadko, ale też nie za gęsto. Lekko docisnąć. Mogą się dotykać, ale nie mogą mocno nachodzić na siebie. I ostatni. Akurat rządek wyszło, patrz. O, i listki ustawiamy bardziej w tą stronę. Tu źle, do środka. Tak. A idę po następne. Dobra, to może i tak będę, tak? Teraz mamy różowe. Teraz mamy różowe, tamta była Biała. biała. To co? Opiszesz potem mi, nie? Jak już będziemy poza wizją swoimi hasłami, tak? Moczymy, o, zapomniałem. I wstawiamy, tak? I moczymy. Robimy dziurkę i wstawiamy, tak? Czy te sadzonki będą kwitły już na przyszły rok? Tak, będą już kwitły. Nieraz, jak właśnie tak szybko zrobione, teraz już, to jeszcze jest szansa, że z tych bocznych pędów zakwitną jeszcze w tym roku, bo one wypuszczą nam te boczne pędy. Wiesz? To jest dopiero początek lipca, nie? No może połowa. Co? No jeszcze początek. Jeszcze początek. O, kijka umoczyłem. Gubię się, stres po prostu. O, teraz będziemy te sadzoneczki robić i pokazywać potem, jak to się wszystko odbywa. Dobra. Mamy, tak? I co teraz? Następny, nie? To może wezmę te kwiatki, nie? No, żebyś potem ładnie to opisała, nie? Dobra, teraz będzie ciemno różowa.
A ja sobie najpierw wszystkie pomoczę. Wiesz, bo potem kijek maczam. Po prostu tak zwany stres. Teraz będzie taka ciemno-różowa. Ciemno-różowa. Ta biała jest piękna, bo ona zmienia kolor później na różowy. Dostaje kropek różowych i się robi później prawie cała, nie? No cała zupełnie nie, ale prawie cała różowa. A na końcu się robi zielona. Także jak ktoś nie ma, to warto poszukać też takiej białej, ogrodowej. No jest chyba najodporniejsza z nich na mróz, nie? Bo musieliśmy usuwać takie stare pędy. Tak, no widać ją na 4-5-letnie. Pokazujemy ją jak tniemy, tak? Tak. Że widzicie, bez żadnych ceregieli zbytnio. Może sobie zrobię hurtem. No. Też. Dziurki. I to już nie szkodzi, że jeden listek jest nad drugim. Nad drugim może być. Tyle byle, żeby tak aż tam mocno na sobie nie leżały. Tak? Możecie wszystkie sobie tak. Możecie tak, żeby listki były. Jak sobie tam ułożyć? Daj mi, ja ci porobię dziurki. Proszę. Jeden rządek zrobimy tej, nie? Nie będę więcej robił. Czyli teraz drzewiasty. Bo mam jej dużo. Teraz będzie drzewiasta. Popularna tak zwana Anabelka. Ile masz dziurek? 2, 4, 6, 7. 7. Dobra. Jedziemy. Raz. 2. 3. O, teraz widzicie wszystkie listki w jedną stronę. 4. 5. 6. I 7. Jest. Tak, i teraz następna, tak? No teraz już ostatnia bukietowa. Ostatnia bukietowa. Dobra. To zrób. Może 8 zrób. Tak? Aż ja sobie tu teraz ustawię je wszystkie w jednej linii i pomoczę. I jedziemy. Dobra. I jedna. I druga. I trzecia. I czwarta. Piąta. Szósta. Siódma. Tak? A, jeszcze jest. Dobra. Mamy jeden rząd. Podasz jeszcze kwiatka tego od tej? Od tej bukietowej? Tak. Aha, już. Tak. Teraz ja przejdę za ciebie. Teraz Dobra. pokaż co dalej. Teraz pokażę co dalej. Może te kwiatki trochę. Odsuń. Tak, z boczku. Teraz tak. Tu wszędzie są szczelinki. Tak? Ziemia nie dolega wszędzie idealnie. Bierzemy konewkę z sitkiem i lejemy tak, żeby na chwilę woda stanęła. Ten piasek zawarty w tej mieszaninie ładnie się uleży przy sadzonce. Tak i dociśnie resztę roślinki. O, on ma na chwilę stanąć. Tak? O, i przy osiadaniu ładnie zamuli te otwory. I teraz nam już pozostało co? Tylko przykryć, lekko docisnąć, tak, żeby nie był ruch duży powietrza. I teraz tak, w zależności od potrzeb trzeba te sadzonki rościć. Jak często? Jakiś mały opryskiwaczyk, to zależy od pogody. Jak jest taka pochmurna, jak dzisiaj, to wystarczy nawet raz dziennie.
tak, podlewać tylko jak podłoże wyraźnie robi się suchawe, tak, nie może być błota, tak, jak jest pogoda słoneczna, tu tłumaczyłem Wam, że w cieniu zrobiłem, że tu słońce prawie nie dochodzi, tak, rosimy, no 3 razy dziennie byłoby optymalnie, słoneczne dni, tak, chociaż jak jest pochmurno, wystarczy jak zroślicie to rano i wieczorem, to już będzie super. Jak sadzonki coś chorują, wchodzi pleśń, czy długo jest mokro, zimno, tak, to możemy to okienko uchylić, tak, żeby zrobić wietrzenie. Nawet po paru dniach nie zaszkodzi, jak w takie słoneczne dni i w pochmurne dni zdejmiemy troszeczkę, tak, żeby się fajnie przewietrzyły. Tak, czyli musimy ciągle, Nie można zapomnieć, żeby je później znowu przykryć. żeby je znowu przykryć, tak, bo nawet wejdzie kot czy jakiś zwierzak, tak, i nam zniszczy, tak, albo one po prostu wyschną. Jednym słowem, sadzonka, te listki nie mogą być zwiędnięte, ani nie mogą być te sadzonki utopione, tak, czyli przelane wodą. Już każdy sam musi tą sobie optymalną rzecz wybrać. Jeżeli pojawi się Wam jakaś pleśń, chociaż jedno gniazdko, tak, to od razu pryskamy topsinem, żeby dalej nie pleśniały, a okienko zdejmujemy na dzień, 2 nawet, tak, żeby to wszystko wywietrzało, tak. Okay. No. Także to na razie I będziemy pokazywać. wszystko o hortensjach, tak? To napiszcie, jak często chcecie, żebyśmy je pokazywali. Czy raz na miesiąc na przykład, czy raz na No. Ja 2 nawet wczoraj miesiące. pisałem, ile której zrobić. Sadzonek, nie? No i zdania były podzielone, także zrobiliśmy równo z każdej. Także dajcie nam znać, jak często chcecie, No jeszcze żebyśmy tu- robili wizytację. Jeszcze niebieską dosadzimy, nie? Aha, jeden rządek. Właśnie, jeszcze mamy niebieską. Na Dosadzimy, randce, nie? to dosadzimy. Dobrze, No. okej. Dobra. To do zobaczenia.